Cześć! Jeśli masz problem z działaniem funkcji online w grach na konsoli PlayStation 4, to prawdopodobnie musisz zmienić ustawienia w swoim routerze. Moja konsola jest podłączona do Funboxa, więc na tym przykładzie pokażę tę konfigurację. Na początek sprawdzamy, jaki adres IP ma nasza konsola. Wchodzimy do ustawień i wybieramy opcję Sieć, a następnie wyświetl stan połączenia. Wracamy i wybieramy opcję Skonfiguruj połączenie internetowe, a następnie rodzaj połączenia. Ja jestem połączony z konsolą przez Wi-Fi, więc wybieram opcję Użyj Wi-Fi, a następnie Niestandardowe. Wybieram sieć Wi-Fi, z którą jestem połączony, a następnie opcje Ręczne. Teraz ustawiam na stałe wewnętrzny adres IP. Dzięki temu nie zmieni się on nawet po restarcie urządzenia. Wpisuję adres IP, który przed chwilą sprawdziłem. Oczywiście możesz zmienić ostatnią liczbę adresu na dowolną z przedziału od 2 do 254. Ja wpiszę taki sam adres, który konsola miała już przypisany. Teraz maska podsieci, czyli 255.255.255.0 i brama domyślna, czyli adres IP routera. W moim przypadku będzie to oczywiście 192.168.1.1. Uzupełniamy też podstawowy adres DNS, taki sam jak brama domyślna. Wybieramy Dalej i przechodzimy do kolejnych kroków, gdzie wybieramy Automatyczne i Nie używaj. Teraz możemy przetestować ustawienia i zobaczyć wynik. To tyle, jeśli chodzi o konsolę, ale żeby korzystać na niej z funkcji online, musimy jeszcze skonfigurować nasz router. Pierwszą i najprostszą metodą jest DMZ. Wejdź na stronę konfiguracyjną Funboxa i zaloguj się. Domyślnym hasłem jest 8 pierwszych znaków z klucza WPA, który znajdziesz na naklejce. Rozwiń opcje i kliknij w Zaawansowane. A następnie Połączenie z internetem. Jeśli na końcu loginu jest ukośnik IPv6, to kasujemy to i klikamy Zapisz. Po chwili modem będzie już korzystał z IPv4. Oczywiście, jeśli nie ma dopisku po loginie, nic nie robimy. Teraz klikamy w zakładkę Konfiguracja sieci, a następnie DMZ. Wpisujemy adres IP, który przypisaliśmy konsoli i klikamy Zapisz. Korzystanie z trybu DMZ wyłącza zabezpieczenia sieci w Twoim routerze na tym konkretnie adresie IP, co w przypadku konsoli nie powinno być ryzykowne. Jeśli jednak masz co do tego wątpliwości, skorzystaj z drugiej metody konfiguracji Funboxa, czyli przekierowania portów. Jak to zrobić? Najpierw sprawdź, jakie porty trzeba przekierować w Twojej konsoli. W podręczniku użytkownika sprawdziłem, że u mnie będą te oto porty. W zakładce Moja sieć sprawdzamy, czy widać naszą konsolę i jak jest nazwana. Teraz przechodzimy do zakładki Zaawansowane, Konfiguracja sieci, a następnie NAT PAD i dodajemy regułę. Wybieramy Nowa. Wpisujemy nazwę np. PS4, następnie port wewnętrzny i zewnętrzny, protokół i z listy wybieramy konsolę. Na koniec klikamy Zapisz. Taką konfigurację wykonujemy dla pozostałych portów. Jeśli mimo to nadal będziesz miał problemy z usługami online w danej grze, sprawdź w internecie, jakie jeszcze porty musisz przekierować. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli dana gra wymaga przekierowania tych portów, to przed loginem dopisz wielkimi literami bez podkreśnik, ochrony, kreska i zapisz. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.